Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, rano mróz, -8, chyba ostatni taki mróz. Także testy pompy ciepła, małej pompy ciepła, 6 kW, bufora 900 litrów, ogrzewanie na grzejniki. Słuchajcie, czy to da radę? Sam jestem ciekaw, bo to jest jej pierwsza i chyba ostatnia zima tej zimy, bo pompa ciepła jest od tygodnia i już się nie szykują takie mrozy. Także teścik jak zwykle. I tak, tutaj mamy monobloka 6 kW. Leci sobie 36 teraz na instalację. Zaczyna się pomału szronić. Słuchajcie, defrost był jakieś 10 minut temu mniej więcej. Zaczyna się szronić. I idziemy do środka, bo co tutaj? Pompa ciepła to pompa ciepła. Idziemy zobaczyć na parametry. Bo powiem wam, no na moce wchodzi dosyć ciekawe. Jednak jednostka mała, tylko 6 kW. Miała ogólnie nie dać rady, ale jak na razie cieplej troszeczkę sobie radzi. Tu przejdziemy później jeszcze do wykresów się przejdziemy. A teraz tutaj idziemy. Bufor 900 litrów. I mamy tak, dom 160 metrów, 110 odgrzewane, reszta tutaj odpadami grzane, że tak powiem, ze strat. I trzymamy ogólnie w domu 21-22 stopnie, na dole jest trzymane 20 stopni. Teraz ogrzewanie jest realizowane na krzywej grzewczej, czyli od temperatur, to wam też to pokażę, dopiero testuję tą krzywą, ale widzę, że to się fajnie sprawdza. I układ jest taki, pompa ciepła 6 kW, bufor 900 litrów, tutaj nam się kręci pompa ciepła, bufor, a tutaj nam się kręci centralne ogrzewanie, bufor. Przepływ średnio tu jest 500 litrów, tutaj jest od 1200 do 2000 litrów, zależy od mocy pompy. Tutaj mamy taki podglądzik do pompy ciepła, no do ogarnięcia jeszcze. I tak, zobaczcie, pokazuje -7,5. I ogólnie muszę założyć, jednak ma jeszcze dedykowany czujnik zewnętrzny, bo to jest tego czujnika na pompie ciepła. I powinien już -8 pokazywać, bo wiem, że -8,5 mi tutaj ten czujnik pokazywał. Przez to, że miałem właśnie, czy on się musi już dochłodzić, czy co? A nie, to jest już -7,8. Zobaczcie, już nam temperatura się podnosi do góry. Na szczęście mam tutaj wszystko na wykresie, że było -8. I tak, słuchajcie, samego mnie to ciekawi. O, pompa wchodzi na moc, mamy już 1900 W. Wiem, że szła już na 2000 W, ale dobra. Ogólnie niech się wczyta. O, widzicie tutaj słupeczki, także idzie. Średnia godzinowa. Średnia godzinowa jest fioletowe. To co fioletowe to jest pompa ciepła. To są klimatyzatory. Jak widać, prawie udziału klimatyzatorów nie ma w dogrzewaniu, czyli pompa ciepła daje rany i nagrzewa dom. Średnia 2,18, czyli 2000 W. Ogólnie średnia zgrzania na razie 30 kWh, także nie ma w ogóle tragedii. I leci sobie, widać już po defrościku drugim, podnosi się układ dalej. I tak, teraz już widać, prawie dwójeczka z przodu, 1900 W. I tak, słuchajcie, może jeszcze tutaj konkretnie, żeby nie było, mamy -7,4, -12 wychodzi z pompy ciepła, na 80% wchodzi wentylator. No, temperatura gazu już dosyć duże, 84 stopnie. I z bufora wpada 33,2, wychodzi 36,2 z powrotem na obieg. I te 36,2, zobaczcie, tu prawie już pod 2000 W podchodzi. Tutaj zaświecimy jeszcze. Mamy tak 36,7 nawet wychodzi nam z pompy ciepła. Ona troszeczkę nam nawet przekłamuje na swoją niekorzyść. 34 wraca do pompy ciepła. Przepływ 2000 litrów, czyli maksymalny przepływ ma, bo tutaj pompa obiegowa, która tam jest w środku, pompa obiegowa jest regulowana płynnie, także ona sobie obroty reguluje. I co? Zobaczcie. Mówili, że to już nie da rady, że nie wydusi z siebie. 6 kW pompa ciepła, 5-6 kW ciśnie przy -7,4.
minus 7,4 i mamy 2000 watów, czyli COP 2,4,6, jakieś 2,8, takie teraz chwilowe, dobrze liczę, jakieś 2,8. Powiem wam, jestem zaskoczony, że przy tej temperaturze takie COP jeszcze wychodzi. Ogólnie robię film z kilku dni, bo wczoraj był dzień, był śnieg, wilgotność była duża i było kupę defrostów, teraz właśnie jest mróz, także jakie porównanie, do jakich mocy to wszystko wchodzi i daje radę na razie, bez problemu. Ktoś by powiedział, małą mocą grzeje i dom potrzebuje więcej. U mnie jest inna sprawa, słuchajcie. U mnie jest taka sprawa, że na dom jest generowane ciepło z bufora i z bufora mi wychodzi, słuchajcie, to co grzejniki oddadzą, to jest właśnie ta delta i ten pobór. Zobaczcie, z bufora idzie 36, wraca z centralnego 30, mamy 5 stopni deltę i teraz w tym momencie 3,8 kW i to jest stałe wyjście 3,8 kW, że mi wychodzi z bufora. Jak jest około 0, to 3,5 kW wychodzi, bo wtedy na grzejniki idzie niższa temperatura. Także jak na razie daje radę i pompa napierdziela bez problemu. No, to jest takie nagrywanie z rana i troszeczkę jestem, że tak powiem, oszołomiony, ale lecimy mi dalej. Także tutaj nam leci. To wam właśnie pokazałem, że średnia idzie, napierdziela temperatury. Lecimy dalej. Tak jak mówiłem, lecę z krzywej grzewczej, jeszcze podejdziemy później. I teraz właśnie to co jest tutaj na tym czujniku, to pokazuje tutaj, czyli dobrze te minus 7,3 pokazuje nam. I temperatura teraz jest zadana 36 stopni i dąży do 38, później spada i uruchamia się wszystko przy 34, bo jest 2 stopnie histerezy. Ale już tam, no, że tak powiem, technicy z Maxy walczą, żebym ja sobie mógł w 1 stopniu histerezy działać, bo tutaj niestety fabryczne ustawienia nie dopuszczają takich histerez mniejszych od tych właśnie 4 stopni, tylko wyżej, nie, do grzania bufora, bo nikt nie stosuje takiej małej pompy ciepła do takiego dużego bufora, a użyłki sobie powymyślał sobie, także no, specjalnie dla mnie, dziękuję, robią takiego oszukańca troszeczkę, że będę mógł na mniejszej histerezie jeszcze działać, a jak pompa ciepła, bo ona się najmniejszej właśnie nie chce uruchamiać, bo no, jej fabryczne parametry na to nie pozwalają, to tutaj właśnie ten smart home cały, ten sterownik będzie wysyłał później sygnał troszeczkę wyższą temperaturę, żeby ją oszukać, ona sobie wystartuje i później wszystko będzie sobie fajnie działało, także no testy, jeszcze raz testy, po to jest ten kanał, żeby testować, nie? I podglądzik jeszcze sobie tutaj polecimy. Czekajcie, sobie kurtkę ściągnę. Oj, dobra. Oj, tutaj mamy taki podgląd bardziej czytelny i szybko się odnawia. Widzicie, z bufora teraz idzie dokładnie 37 stopni. Te czujniki są dokładniejsze. Tutaj no po prostu każdy czujnik ma swoje jakieś przekłamanie, ale ważne, że delta jest taka sama między tymi a tymi. I to jest ważne, że jest to taka sama delta i 37 z bufora na bufor, znaczy 37 idzie z pompy ciepła, do pompy ciepła wraca 34,1. Zasilanie na centralne ogrzewanie 36,4, wraca z niego 30, także tutaj macie 5 stopni, a tutaj macie 3 stopnie. I tak właśnie pompa obiegowa tutaj pilnuje, słuchajcie, tych 3 stopni. Tutaj mam podgląd na pompę obiegową, na jakiej mocy leci. A widać, zwolniła, bo 81% to będzie jakieś 1700 watów pewnie, albo 1800. Joj, wróć, muszę ten. Widzicie, 36, prawie 37 już z siebie pompa wypluwa. Mamy tak mówiłem, 1900, 1800 już sobie zwolniło, to jej pasowało. 5,5 kW przy jakiej mocy? Teraz podniosła z mocą czy nie? Jak podniosło, no to COP nam poleci niżej. Mnie interesuje średnie, przynajmniej dobowe. To jest dla mnie najważniejsze COP. Nie, zobaczcie. 1955 watów. Elegancko. I 5,40, także już to policzmy. 5,3 zakładamy, bo on też ma swoją bezwładność przy tej, no nawet spada nam, 1958.
5,3, 5,4 skacze. Weźmiemy sobie z niego średnią tutaj. 5,3, dobra, będzie 5,3 i 1950 było, już skoczyło na 90, on cały czas sobie moduluje. Czyli lecimy do kalkulatorka i teraz tak, 5,3 kW dzielone, ja to w skrócie na 1,950 wychodzi. Teraz chwilowy 2,71, czyli 2,71, o już na 5,7 skoczyło, średnio 2,71 przy tych minus 7. Jak dla mnie, powiem wam, elegancko. I tak, dobra, no to mamy temperaturę, mamy to, a właśnie jeszcze wrócimy sobie. O, tutaj w sterowniku jest kupę różnych jeszcze poziomów, niepoziomów, to można sobie obserwować, ile, słuchajcie, wlezie. Tu jest taki właśnie podstawowy podglądzik. O, tutaj już macie te temperatury. Ja wolę tamten, bo jest bardziej rozbudowany. Nastawiona 36, ale przejdźmy sobie do krzywej. 36 teraz krzywa jest. Krzywę mam taką, o, jak widzicie, przy minus 10, te 36, ale widzę, że już te 36 zapina od minus 5, czyli tak od 0 do minus 5 to jest 30 chyba 4, albo nie, 35, to jest do 0 jest 34, później 35 do minus 5 i od minus 5 do minus 10 36 stopni jest nastawione. I tak to sobie, powiem wam, na razie działa elegancko i mi się wydaje, że będzie działać dalej elegancko. Dobra, mamy tutaj wszystko, mamy, leci o 2070 W już i 6 kW. 6 kW miało to już nie produkować w ogóle, a ona już 6 kW ciśnie dalej, czyli dalej mamy właśnie te 2,7 COP trzyma. Jak dla mnie elegancko. Idziemy, słuchajcie, jeszcze mam właśnie na wykresiki. Powiem wam, zaskoczyła mnie ta pompa ciepła. Myślałem, że sobie nie da rady, i ją troszeczkę tak traktowałem. Tutaj ustawimy, żeby sobie długo chodziło, żeby nie hulała. A Marek zawsze mówi, zostaw, to niech działa tak troszeczkę bardziej jak on-off. Niech dogrzeje ten zbiornik, później niech się wyłączy, niech ten zbiornik go studzi, a ja nie, bo ja tak z tego klimatyzatora wiedziałem, że już później jak się nie mógł po prostu wstać, cisnął, były problemy, znaczy nie było problemów, tylko częstsze defrosty i w ogóle. Tutaj powiem wam, defrost trwa 3 minuty cały i to już nieważne jak zawalony wymiennik, tak szybko robi defrosty, że to jest normalnie masakra jakaś, ale to jest normalne podobno przy pompach ciepła. I przez to ono sobie radzi. No i z drugiej strony mówisz, ma napierdzielać. Ona ma radzić. Pompa ciepła nie ma grzałek. Taka mała jednostka nie ma grzałek i podnosi. Zapierdziela. No to dobra. Jak mówią, że ma dać radę, to daje radę. Napierdziela. Na razie przy minus 7 bez żadnego problemu. Będzie minus 15. To będziemy testować na minus 15. Ja tam nie widzę problemu, ani troszeczkę. Moment, muszę teraz tak. Muszę tu jakoś zmienić rękę. Nie wiem jak to zrobić. O, jest ok. Się muszę do myszki dostać. Tutaj mamy podgląd właśnie do tego Econeta. I tak, już bym się nie pogubił. Temperatura źródła. Zadana temperatura źródła to jest to, do czego dąży pompa ciepła ogólnie w obiegu. A tutaj jest temperatura bufora, do czego dąży bufor. I już bufor prawie jest 36 stopni. Ono się zawsze wyłącza, jak źródło dojdzie do końca, do 38, a na razie 36,5 z siebie wypluwa. No i to praktycznie przechodzi prawie na grzejniki. I troszeczkę to mówię, ta historia jest dla mnie za dużo, troszeczkę by zmniejszyć z 2 na 1, ale no prace są nad tym robione i cieszy mnie to bardzo. I tak, wejdziemy sobie w historię danych. Cyk, 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 ostatnie 24 godziny. I zobaczcie. O, tutaj defrosty chyba, albo nie, a była wyłączona pompa ciepła, właśnie czujnik jest na zewnątrz, jest za nie zewnętrzny czujnik, a zobaczcie, tutaj nagle się ciepło zrobiło, nie, bo pompa ciepła się wyłączyła w tym momencie i po prostu parownik zaczął oddawać ciepło, no i czujnik to zauważył, no i krzywą też spierdzielił, później się wszystko uruchomiło i wszystko już działało bez problemu dalej, ale jednak trzeba na zewnętrzny czujnik będzie przejść inny. I mamy tutaj, było ładnie, zobaczcie, minus 8,7,
i ona sobie tutaj cisnęła, zrobiło sobie drugi defrostik. Defrostik był, nawet 3 defrosty widzę były. Jeden jest o 3:40, drugi jest o 4:54 i teraz trzeci czy czwarty już był, żebym się nie pogubił, słuchajcie. Wszystko dla mnie jest nowe. 6, tak? A teraz mamy którą godzinę? 6:31. No i dobra, no to tak, był defrostik i cyk, i leci dalej. Czarne to jest to, co wychodzi z pompy ciepła. To różowe to jest, co wchodzi do pompy ciepła, a to, znaczy to takie czerwone, a to, nie wiem, fioletowe, to jest temperatura bufora. Tutaj macie temperaturę, jaką widzi pompa ciepła na zewnątrz, a ustawień tutaj jeszcze jest całe mnóstwo i jeszcze jedno tak naprawdę jest ustawienie. Także ustawień jest bardzo dużo. No jak widać, w ostatniej chwili przyszedłem, bo później było coraz cieplej, minus 6,5. Zaczyna się rozpogadzać po prostu. Także jest teścik zrobiony. Się wydaje. Zaraz jak przejdzie tutaj nam do minus około 6, minus 5,9, to temperatura zadana mi tutaj wyskoczy na 35 stopni, tutaj będzie 37 i pompa ciepła zacznie modulować i zwalniać, bo zobaczy, że musi grzać o stopień niżej. Także powiem wam, oj, nie to, źle wcisnąłem, coś źle wcisnąłem. Kurde, no i wziąłem coś powciskałem. Na telefonie, nie mogłem się przełączyć na tą kamerę. Dobra, działa, nikt w domu nie zamarzł. Jakby było poniżej 21 w domu, klimy by się uruchomiły i na dodmuch by szły. Nie ma problemu teraz. Powiem wam, śniadanie wszyscy jedzą, jest kurde ta godzina, nie będę po chałupie teraz telefonem łaził. Musicie mi wierzyć na słowo. Jest 21,5 i na spokojnie się będzie temperatura podnosić. Tylko mówię, przy parowaniu grzejników właśnie te 37 stopni to jest bardzo fajnie odczuwalne po prostu, że jest ciepło i to jest najważniejsze, że jest w domu ciepło. Dobra, nie ma co przedłużać, pompa ciepła daje radę. Idziemy jeszcze przejść do tego, czy ona się już tam ustabilizowała, bo to też stabilizacja całej pracy pompa ciepła to nie jest też tak 5 minut i ona już wszystko jest równo. Układ sobie na spokojnie wstaje pomalutku i to wszystko działa. I lecimy jeszcze raz. Idę w ten podgląd, bo ja go lubię najbardziej. Terek. O, super. I mamy, może minus 7. Mamy 36,7 leci sobie tutaj gaz 81 stopni. No. Sorry, ale popatrzcie, idzie nam 2132. I co nam generuje? 2000 przepływ. Ciśnie. 5,91. 6 kW. Dalej. Elegancko. No COP zaczyna nam spadać, bo już się wymieni troszeczkę zaszrania. No ale dalej się, powiem wam, trzymamy się elegancko. 2130 można by było powiedzieć. I tu nam sobie skacze. 5,7, no mówię, zależy te przepływy, cała reszta 5,8, nawet policzmy dlatego 5,8, nie? 2100 watów dla 5,8. Tak, o mamy, zaraz tu mu zmienimy. Pyk, 5,8 2110. Niech będzie nawet, zobaczcie, 2,74. Nie mam pytań, słuchajcie, nie mam pytań. To jest chwilowe. To jest cały czas chwilowe. Teraz mówię, robię film z dobowych i bardzo fajnie to wygląda. Słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda. Leci. Trzeba odświeżyć suple, bo mi tutaj już odświeżyć suple trzeba, bo mi wykresów nie maluje takiego, jakbym chciał. Leci elegancko. Słuchajcie, i sobie sypie od nowa, podnosi do góry. To są 10-minutowe. Także widać, pracuje taki troszeczkę on-off, ale w tej pracy
podobno o wiele lepiej pracuje. No nie ono moduluje, tylko no, aż wreszcie dobije, nie schodzi, nie moduluje. Moduluje nisko, ale powiem Ci, jak zauważyłem, że nie ma potrzeby nisko modulować, bo wtedy parametry nam lecą w dół. Lepiej niech sobie dobije i niech sobie stoi i później dalej zapierdziela, bo jednak te 2000 litrów przepływu i to cała reszta robi robotę i wyciąga z pompy ciepła najwięcej ciepła. Dobra, 20 minut filmu chyba podląd jest, ale daje radę, słuchajcie, daje radę. Na szybko chciałem taki mróz złapać, bo chyba już się nie trafi tej zimy. Szczęście, zdrowia, pomyślności. Ja robię temat z całości, a teraz lecimy z tematem dalej.